Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabiorę Was do kraju, który dla wielu motocyklistów jest jednym z najciekawszych miejsc w Europie do jazdy, czyli do Rumunii. Pokażę Wam miejsca, które sam odwiedziłem i które moim zdaniem absolutnie warto zobaczyć podczas motocyklowej podróży. Będą spektakularne górskie drogi, dzikie Karpaty, zamki, kaniony, jeziora i jedne z najpiękniejszych tras motocyklowych w Europie. Jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać motocyklem i co zobaczyć w Rumunii, w tym filmie znajdziecie sporo inspiracji, a teraz zapraszam Was do filmu. Rumunia to duży i bardzo różnorodny kraj położony w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy m.in. z Węgrami, Serbią, Bułgarią, Ukrainą czy Mołdawią. Dla motocyklistów to miejsce wyjątkowe przede wszystkim ze względu na Karpaty, które przecinają dużą część kraju i oferują niesamowite drogi oraz widoki. Rumunia należy do Unii Europejskiej, ale walutą nie jest euro, tylko lej rumuński. Jeśli chodzi o drogi, to w ostatnich latach infrastruktura bardzo się poprawiła. Główne drogi i wiele tras górskich jest naprawdę w dobrym stanie. Oczywiście zdarzają się miejsca z gorszą nawierzchnią, więc warto zachować czujność. Autostrady w Rumunii są płatne, ale opłaty raczej są symboliczne i odbywa się poprzez system winiet, które można kupić online lub na stacjach paliw. Warto też pamiętać, że Rumunia to bardzo duży kraj, więc planując taką trasę trzeba liczyć się z większymi odległościami, np. większymi niż w Słowenii czy w mniejszych krajach obok. Ale z drugiej strony właśnie dzięki temu znajdziecie tu ogromną ilość dzikiej przyrody, małych wiosek i miejsc, które wyglądają tak, jakby czas zatrzymał się tam dawno. No dobra, przechodźmy teraz do miejsc, które moim zdaniem warto zobaczyć podczas motocyklowej podróży przez Rumunię. Pierwszym takim miejscem jest wesoły cmentarz w miejscowości Sapanta. To jedno z najbardziej nietypowych miejsc w całej Rumunii. Na pierwszy rzut oka wygląda jak kolorowa galeria sztuki. Nagrobki są malowane w intensywnych kolorach i ozdobione ilustracjami pokazującymi życie zmarłej osoby. Do tego dochodzą krótkie, często humorystyczne opisy życia zmarłych. To zupełnie inne podejście na temat śmierci niż w większości krajów Europy i dlatego miejsce to przyciąga turystów z całego świata. Będąc tutaj w tej części Rumunii, zdecydowanie warto tu podjechać i zatrzymać się na chwilę. Kolejne miejsce to droga Transrarau. Nie jest tak znana jak Transfogaraska czy Transalpina, ale wielu motocyklistów uważa ją za jedną z najciekawszych tras w tym kraju. Droga prowadzi przez góry Rarau i oferuje piękne widoki oraz spokojniejszą atmosferę niż bardziej popularne trasy. Serpentyny, skały i górskie panoramy sprawiają, że jazda tą drogą daje naprawdę dużo przyjemności. Kolejnym niesamowitym miejscem jest jezioro Bikas oraz wąwóz Bikas. To jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w Rumunii. Droga prowadząca przez wąwóz jest wąska i kręta, a pionowe ściany skalne wznoszą się wysoko nad drogą. Widoki są naprawdę imponujące i jazda motocyklem przez to miejsce robi ogromne wrażenie. Po drodze można zatrzymać się przy licznych punktach widokowych i restauracjach. Ja przejechałem tą drogą w jednym i w drugim kierunku, bo tak bardzo podobało mi się w tamtym miejscu. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Rumunii jest oczywiście zamek Bran. Często nazywany jest zamkiem Drakuli, chociaż historia z Władimirem Palownikiem jest tu raczej legendą niż faktem. Mimo to zamek wygląda naprawdę imponująco i jest jednym z symboli kraju. Położony na wzgórzu otoczonymi górami i lasami robi świetne wrażenie już z daleka.
Jeśli chodzi o miasta, zdecydowanie warto odwiedzić Brasov. To jedno z najpiękniejszych miast w kraju. Kolorowe kamienice, klimatyczna starówka i góry w tle tworzą naprawdę wyjątkową atmosferę. To świetne miejsce na spacer, obiad, nocleg podczas motocyklowej podróży. Kolejnym regionem, który bardzo polecam, jest południe kraju, okolice Dunaju. Szczególnie piękna jest droga nr 57, która biegnie wzdłuż rzeki. To spokojna trasa z pięknymi widokami na Dunaj i okoliczne góry. Po drodze można zatrzymać się przy pomniku Decebala, ogromnej rzeźbie wykutej w skale, przedstawiającej starożytnego króla Daków. To jedna z najciekawszych rzeźb skalnych w Europie. Warto również odwiedzić Orszowe, niewielkie miasteczko nad Dunajem z bardzo ładnym położeniem. Ale prawdziwym sercem motocyklowej Rumunii są oczywiście Karpaty. To ogromny region pełen górskich dróg, serpentyn i spektakularnych widoków. Znajdują się tu dwie trasy, które zna praktycznie każdy motocyklista. Pierwsza z nich to Transalpina, jedna z najwyżej położonych dróg w Rumunii, długa, szybka, z ogromną ilością zakrętów i niesamowitymi panoramami. Jazda nią to czysta przyjemność. Ja osobiście zakochałem się w tej drodze i na pewno wrócę tam jeszcze nie raz. Druga legendarna droga to Transfogaraska, jedna z najbardziej znanych tras motocyklowych na świecie. Setki zakrętów, serpentyny, wspinające się wysoko w górę i spektakularne widoki sprawiają, że to miejsce absolutnie obowiązkowe dla każdego motocyklisty. Jest to droga, którą po prostu trzeba przynajmniej raz w życiu odwiedzić. Rumunia to kraj, który potrafi naprawdę zaskoczyć. Znajdziecie tu dziką przyrodę, potężne góry, niesamowite drogi i miejsca z zupełnie wyjątkowym klimatem.
Jeśli planujecie motocyklową podróż po Europie i zastanawiacie się, gdzie pojechać, Rumunia zdecydowanie powinna znaleźć się na tej liście. Jeżeli macie pytania dotyczące tras lub miejsc w Rumunii, śmiało piszcie w komentarzach. Zapraszam Was również na inne filmy z moich podróży motocyklem oraz odsyłam Was na mój blog rmmotoadv.com oraz na moje social media. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?